Dodawanie płytek do bazy użytkownika. Aby dodać płytkę do bazy użytkownika, włączamy narzędzie Płytki Edytor Bazy. Następnie na liście baz odszukujemy pozycję baza użytkownika. Musimy dodać kolekcję oraz typ kolekcji. Na przykład będą to płytki gresowe. Kolekcja będzie się nazywała Kalakatta 600 na 1200. Dodaję. Zaznaczam płytki, które chcę przeciągnąć do bazy. Wcześniej jednak przygotowałam zdjęcie w formacie JPG. Dojeżdżając do narożnika zdjęcia widzimy format pliku. Musimy pamiętać, że 1 mm odpowiada 1 pikselowi. Optymalnie, jeśli zdjęcia zostaną dopasowane do wielkości ostatecznej płytki. Przeciągam płytki do edytora i opuszczam. Możemy powiększyć podgląd. Obracam płytkę o 90 stopni, ponieważ taką domyślną orientację mamy ustawioną w programie. Możemy uzupełnić kod producenta, wybrać rodzaj płytki. Mamy do dyspozycji płytki podłogowe, ścienne, brzegowe oraz uniwersalne. Wybierając pozycje uniwersalne, płytki będą podczytywane zarówno w zakładce płytek podłogowych, jak i ściennych. Jeżeli ustawimy odbicia na poziomie 20%, uzyskamy efekt płytki polerowanej. Dodając delikatny poziom chropowatości, ten poler będzie lekko złagodzony. Te parametry zostaną zapamiętane i podczas dodawania kolejnej płytki program będzie już o tym pamiętał. Należy również zwrócić uwagę na wymiary płytek. Wymiar płytki jest optymalny. Gdyby istniała potrzeba zmiany wymiaru, należy wprowadzić korektę. Sprawdzam ilość płytek w opakowaniu. Jeżeli chodzi o cenę, zostawiam domyślną wartość złotówki. W przypadku mniejszej wartości, np. 0, płytki nie będą widoczne we wizualizacji. W jednostce miary zostawiam metry kwadratowe. Dodaję pierwszą płytkę. Następną płytkę obracam o 90 stopni. Poprawiam nazwę. Jeśli chcę, żeby program wykorzystał obie twarze, nazwa obu płytek musi być identyczna. Tak jak powiedziałam, program pamięta wartości, pozostaje mi tylko dodać płytkę przyciskiem OK. Następnie przechodzę do programu, do wizualizacji, odnajduję płytki w bazie użytkownika, wybieram płytki, widzimy, że są w zakładce ściennych oraz podłogowych, mogę zmienić orientację, wybrać kolor fugi i przeciągnąć je na obiekt. Po zaznaczeniu obszaru z płytkami z prawej strony okna widzimy we właściwościach materiału różne wypełnienia, czyli program wykorzysta obie twarze płytek. Mamy ustawione odbicia oraz chropowatość, które dodaliśmy na etapie dodawania płytek. Jeżeli chcielibyśmy pokazać efekt fugi, musimy dodać efekt wypukłości, na przykład na poziomie 20%. Te ustawienia we właściwościach materiału możemy zapisać do kolekcji płytek. Przenosząc te same płytki na kolejną ścianę, po zaznaczeniu ściany widzimy, że we właściwościach parametry zostały zapamiętane. Dziękuję za uwagę.